Nie możesz mu ciągle kupować prezentów. Dlaczego? Bo to nie w porządku. W jakiej sytuacji ty mnie stawiasz? Ty jesteś ten dobry tatuś, a ja co? Przesadzasz. No jasne. Tylko że to ja wychodzę na tą surową, która ciągle pilnuje porządku, a ty jesteś ten dobry tatuś. Ciszej, obudzisz go. Muszę mu jakoś to osłodzić. Złożyłaś pozew? Tak, Bez orzekania o winie, tak jak miał być. tak. Już się tak nie bój. O, wstałeś, młody bohaterze. Kto rano wstaje, prezenty dostaje. Zobacz, co dla ciebie mam. Dziś w odcinku chłopiec próbuje zapobiec rozwodowi rodziców. Chcę kupić prezent rodzicom Mało z takich dzieciaków jak ty. A z jakiej okazji? z okazji rozwodu. Adek jest wściekły na Patrycję o jej relacje z Ryżym. No mów, nie kłam, mów, co was łączy. No nic. Kochasz go, powiedz. Nie kocham go. Byliście razem, coś musiało was łączyć. Ale ja nie miałam wyjścia, Adek. Właściciel wynajmowanego mieszkania wyrzuca Patrycję na bruk. Co się dzieje? Co się dzieje? Nie widzi pan, że dziewczyna jest w ciąży? No to co, że jest w ciąży? To mam mieszkać sobie za darmo w moim mieszkaniu? Otwarte już? Panowie chcą coś zastawić? Paczkę mamy. Dla Lombardu? Dla Patrycji. O co chodzi? Z pozdrowieniami od Ryżego. Nie jestem kurierem, zabierzcie to. Zaniesiesz jej to w zębach, Czemu sam tego nie zrobisz? bo jest pod obserwacją, kretynie. O czym ty gadasz? O psiarni. A teraz grzecznie weź tą paczkę i zanieś Rudej. Nie będziesz fikał, a Ryży ci tego nie zapomni. Aport pieski. Jeb... Zbastuj, Lala, nie miesza się w to, bo też ci się oberwie. Sukcesy złamał mi nos. A, gnoje! Zostawili to. Dobra, trudno. No nieźle cię pokiereszowali. No jak bardziej. No chyba powinieneś z tym pojechać do lekarza. Nie, do jutra mi przejdzie, spokojnie. A to by coś zrobili? Nie no, poszarpali tylko. Byłaś naprawdę dzielna. O co chodzi z tą paczką? No, przesyłka priorytetowa. Tylko znaczka zapomnieli przykleić. No ale powiesz o co chodzi, dla kogo, od kogo? Nie wiem, ja tylko miałem robić za kuriera. Przesyłka z puszki od Ryżego dla Patrycji. To może być bomba. O Jezu, dziewczyno, za dużo się filmów naoglądałaś, wiesz? Nie, słuchaj, zostaw to, proszę cię, zostaw to. Zaraz będzie policja, oni się tym zajmą. Za późno. O, Wyprawka dla dziecka? Zostań tutaj, ja pójdę. to wyglądało jak jakiś żart. Ryży bawił się w jakiegoś ojca chrzestnego. Jeśli myślał, że przyjmę te szmaty, to się grubo mylił. Ile z taką deskorolkę mógłbym u was dostać? Ważniejsze pytanie, ile masz lat? 10. No, to mamy problem, bo od niepełnoletnich osób nie możemy niczego kupować, ani nic wziąć w zastaw. Ale dlaczego? To jest moje. No, takie są przepisy, nie możemy ich łamać. To co ja teraz zrobię? No, poproś rodziców i przyjdź z nimi. Nie mogę ich wtajemniczać. No to fatalna sprawa jest. A nie dałoby się jakoś bez nich? Potrzebuję pieniędzy. A na co potrzebujesz? Na fajki czy na piwko? Nie palę i nie piję, jakby co. To po co ci ta kasa? Chcę kupić prezent rodzicom.
O, jakie to jest miłe. Mało jest takich dzieciaków jak ty. A z jakiej okazji? Z okazji rozwodu. Myślałam, że się przesłyszałam. Co ten dzieciak wykombinował? Musiał mieć nieciekawą sytuację w domu. Ale prezent z okazji rozwodu to nie jest zbyt dobry pomysł. Jesteś pewien, że chcą się rozwieść? Słyszałam, jak rozmawiają o adwokacie i o rozwodzie. Myślę, że ich nie słyszę. To o co chodzi z tym prezentem? Nie chcę, żeby się rozwiedli. Może jakoś się pogodzą. Jak dasz im prezent? Ja kupię im weekend spa. Jak pojadą tylko razem, to zobaczą może jakim razem fajnie. No ale może to też zadziałać odwrotnie. Muszę spróbować. Tata potrzebuje kasy. A my ci nie pomożemy. Nie możemy. Szkoda. Głowa do góry, jeszcze nie wszystko stracone. A może ktoś z rodziny z nimi porozmawia? To na nic. Nawet ze mną nie chcą rozmawiać. No, dorośli czasem lepiej się dogadują. Jakoś w to nie wierzę. Sorry, młody. Nic nie poradzimy. Jasne, nic nie poradzicie. Nic nie umiecie. Wszyscy tak samo gadacie. Zrobiło mi się żal tego chłopaka. Widać było, że bardzo zależało mu na rodzicach i nie miał zamiaru się poddawać. Ziutek, no nie bądź żyła. Przecież nie raz cię poratowałem, a teraz mnie suszy. Nie mogę więcej. No, mam wyliczoną kasę na zakupy, no. Grażynka mnie prześwięci. A idź ty, jeszcze się kiedyś będziesz chciał napić. Kurczę! Przepraszam. Młody, no i co, narozrabiałeś? To teraz szukaj. No, brakuje, no. Grażynka mnie zabije. A dużo panu brakuje? No, 3 złote. Mogę dać panu zarobić, jak pan chce. Ty mnie możesz dać zarobić? Niby jak? Szukam kogoś, kto sprzeda moją deskę elektryczną w Lombardzie. Taki fajny sprzęt i chcesz się jego pozbyć? Muszę. A na co zbierasz? Na weekend spa. To wybierasz się do spa, a nie na lody? To dla moich rodziców. No to ty kupujesz rodzicom, a nie odwrotnie, rodzice tobie? Ja tam od nich nic nie chcę. Ważne, żeby byli razem. Poważna sprawa. I jak wyglądali napastnicy? Normalnie wyglądali. Jeden gruby, drugi chudy. No, takie zbirki typowe. Jakieś znaki szczególne? No tak. Połamany nos i obity ryj. Ciut uszkodzeni. To trochę tak jak ty. Trochę, ale chyba nie bardzo, nie? Do lekarza idziesz? Jakąś obdukcję będziesz robił? Nie wiem, no. Jak mi do jutra nie przejdzie, to pójdę. Co ty tam macasz? Chcesz przymierzyć? Nie mój styl. I trochę za duże na ciebie. Bomby tam nie ma. Ale może być gryps od Ryżego dla tej twojej Patrycji. Nie jest moja. Tak, Ryżego, co? Synek też będzie jego? Możesz się odczepić? Skąd wiesz, że to chłopak? Po ciuchach. Niebieskie, z samochodzikami. Ryży chyba wie, co zmajstrował. Pokaż. A co, nie wiedziałeś jeszcze? No dobra, dla mnie czysto. Nic tu nie ma. Były jakieś inne próby dotarcia do Patrycji? Nic mi o tym nie wiadomo. To się zainteresuj, tak? Chyba ci zależy. Dobrze, jak ktoś się odezwie, to dam znać. No, i o to nam chodzi. Aha, i zgłaszasz napaść? Nie, dam sobie radę. Nie radzę. Wpakujesz się w problemy i co, znowu trzeba będzie cię wyciągać za uszy. Tak? Już raz sobie poradziłem chyba, nie? Tylko pamiętaj, że cię ostrzegałem. Dobrze. Ale mnie Beton wkurzył tymi tekstami o dziecku Ryżego. A najgorsze jest to, że mógł mieć rację. No bo skąd niby Ryży znał płeć? Byłem wściekły na myśl, że Patrycja jakoś się z nim kontaktowała. Tymczasem Alan czekał na Ziutka, który obiecał mu pomóc rozwiązać problem, ale długo nie wracał. O, jest pan, a gdzie pan był? Miał pan być w Lombardzie.
Ale musiałem do innego. W tamtym, co byłeś, to od razu by się zorientowali, że coś nie gra, no. Jakbym był z tą samą deskorolką. No tak. Główka pracuje. Byłem w innym, zaprzyjaźnionym Lombardzie i tam od razu przyjęli. Naprawdę za ile? Trzysta, 400, 500 złotych. Sorka, że tak mało, ale więcej się nie dało. Targowałem jak lew, kłamałem jak znud. Ale to w słusznej sprawie, więc się chyba nie liczy. Dziękuję za pomoc. Ale ty mnie naprawdę nie oszukujesz, że to na rodziców? Tak, to dla rodziców. A tu pana 5% z górką. Na matmie się znasz, ale nie na ludziach. Nie chcę od ciebie nic. Ale pan to zarobił. Bierz to i działaj. Ratuj rodzinę. Życzę ci tego z całego serca. No ale 5 stówek może być za mało. Nie wystarczy na spa? Nie wiem, nie znam się. Ja w takich miejscach nie bywam. Ale na bank takie coś jest droższe. Do tej konsoli są zupełnie inne te sterowacze. Może na pady. To się nazywa pad. Pad? Pad. Głupio się nazywa. No. Trzeba zadzwonić do tego, co to zostawił. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę pomóc? Właściwie to ja nie wiem, jak to wszystko tutaj pracuje, na czym to polega, bo ja nigdy nie byłam w Lombardzie. Pani zaraz wszystko wytłumaczę. A z czym pani przychodzi? Ze złotym zegarkiem. Najcudowniejszej Reginie Damian po wieczny czas. Przepraszam, ale przeczytałem dedykację. To pamiątka? Tak. I wolałabym jej nie stracić, ale potrzebuję na szybko pieniędzy. Nie, no spokojnie, możemy zostawić na miesiąc. Po miesiącu pani przyjdzie, odbierze. Nie ma szans, żeby ktoś go wykupił. Super. Ja w zasadzie tylko na dzień albo 2, bo czekam na wypłatę. To jeszcze lepiej. Mam 200 zł zaległości na rachunku telefonicznym. Jak mi odetną, to będzie dramat. No, wie pan, trzeba mieć kontakt. No ja rozumiem, ale mogę pani zaproponować tylko 100. 100 zł to jest złoty zegarek. No właśnie niestety nie jest złoty. To podróbka. Narzeczony mówił, że to jest złoto. No wie pani, miałem do czynienia z różnymi narzeczonymi i często mijają się z prawdą. Mój by mnie nie oszukał. Ale może ktoś jego oszukał. I co teraz? No może ma pani coś jeszcze? Pierścionek. Fajny. Ile to już razy widziałem, że facet wciskał kit dziewczynie, jaki to wspaniały prezent jej daje. Często u nas okazywało się, ile warte było uczucie. Panie mecenasie, prawdę mówiąc, ja nie jestem przekonany do końca do rozwodu. To pomysł żony, żeby pana wezwać. Rozumiem. Ale tak jak pani wspomniała, nie będzie orzekania o winie, a to zaoszczędziłoby nam sporo problemów. Ten sąsiad musi nam zapłacić. Jak wyjeżdżał, obdarł cały bok samochodu, a teraz upiera się, że to nie on. Rozumiem. Ja przygotuję odpowiednie dokumenty i będziemy w kontakcie. Do widzenia. Do widzenia. Wcześniej wróciłeś, kochanie. Opowiesz nam, jak było na treningu? Może innym razem. No chodź, porozmawiaj z nami. Nie, zmęczony jestem. Słyszał? Myślę, że tak. Trzeba będzie z nim porozmawiać. Dzięki, stary. Ale wylądowałeś? Szkoda tylko, że lądowanie bez telemarku. Zebrało ci się na głupie żarty. A to by się zebrało na wycieczki w czasie pracy. Przyjechałem służbowo. A kto w Lombardzie? Pracownik. Statiusze pracownika?
był jak widać. A, no tak, tu są faktury zaległe. Księgowa poganiała. Trzymaj. A tu kasa za pożyczone do sprzedaży rzeczy. Chyba, że nie chcesz. Nie no, chętnie przytulę. Dawaj, weź ty. A co to za deskorolka? Nie moja. No właśnie widzę, bo był dzisiaj taki dzieciak, z 10 lat miał, no i był z taką samą. A to nie, te mi sprzedał Ziutek. Ziutek? No nie umiał na niej jeździć i mi sprzedał. A, i nie zdziwiło cię, skąd u Ziutka taki sprzęt? Mówił, że kupił chrześniakowi, ale się okazało, że mały już taką ma. A, i rozumiem, że łyknąłeś ten bajerek. Opowiadał ze szczegółami o tym siostrzeńcu, więc nie miałem, wiesz, powodu, żeby nie wierzyć. A jakoś nigdy nie słyszałem, żeby Ziutek miał siostrę, wiesz? No a tym bardziej siostrzeńca. No co, no może mieć. Dałeś się zrobić jak dziecko. No co ty robisz? Rekwiruję do wyjaśnienia sprawy. Mam tylko nadzieję, że nie wyjdzie z tego żadna afera. Jak zawsze. To było szyte tak grubymi nićmi, że nie miałem wątpliwości, że Ziutek ściemniał. Byłem ciekawy, jak on to wyjaśni. Hej. O co chodzi z tą deskorolką? Przecież nie mogliśmy jej wziąć od tego chłopca. No ale od Ziutka owszem. Ziutka? No co? Wytłumacz wszystko pięknie. No, To, zaraz, Ziutek znowu coś naściemniał, tak? Nie, dobra. No, ja trzeba go dzwonię. namierzyć. No dzwoń. Nie odbiera. Żadna nowość. Dobra, dzwonię do Grażynki. Dzień dobry, pani Grażynko. Adrian z tej strony. Dzień dobry. Jak Ziutka szukacie, to trzeba list gończy za nim wysłać. A co się stało? Wysłałam go rano na zakupy i do tej pory nie wrócił. I rozumiem, że żadnej deskorolki też ze sobą nie miał? Ziutek? A niby skąd? No myślałem, że pani mi to powie, no. Rozumiem, że żadnego chrześniaka też nie ma. A kto by go chciał za chrzestnego? No ale w co on się znowu wpakował? No mamy nadzieję, że on nam to wszystko wyjaśni. No oczywiście, jeżeli tylko uda się go namierzyć. Do widzenia. Ziutek zawsze coś kombinował, ale tym razem chyba przesadził. Miałem nadzieję, że nie zabrał tej deskorolki dziecku. To nie byłoby w jego stylu. Dzięki. Kolejny dzień pracy w Lombardzie dobiegał końca. To co? Do jutra. No nie mów hop, dzień się jeszcze nie skończył. Mistrz deskorolki idzie. Przestań, no. A co ja takiego zrobiłem, no? No. Chciałem pomóc chłopakowi, No, tłumacz się, tłumacz. a wy nie chcieliście, no. Zaraz, to ta deskorolka była tego chłopaka? No tak. Zostawił pan nie swój sprzęt. Tak, ale są ważniejsze rzeczy niż te głupie w ogóle regulaminy. Głupie regulaminy, a pan wie, jak to teraz wygląda? Wie pan czy nie? No jak? Jakby mu pan ukradł tę deskorolkę. No ale przecież ja temu chłopakowi oddałem pieniądze co do grosza. No. Ta? A masz jakieś dowody na to? Myślę, że ten chłopaczek no to powie, no, jak było. Powie. A jak to jest jakiś cwaniak, który teraz pobiegł do rodziców i powiedział, że ktoś mu to ukradł, ten sprzęt, to co? To samo mu powiedziałam. Nie no, bez przesady, chłopak nie wygląda na cwaniaka. A, uważaj, pozory mylą. Ja troszkę się znam na ludziach. Troszkę to za mało, wiesz? Trzeba to teraz wszystko odkręcić. Gdzie on mieszka? A skąd ja mogę wiedzieć? Pierwszy raz jego na oczy widziałem. No to gratulacje. Gratulacje. No toż się popisał. Idziemy do domu. Już. Do widzenia państwu, do widzenia. Nie krzycz na mnie, No proszę cię, Grażynka. Przecież mnie nerwy ponoszą. Byliśmy w kropce. Liczyliśmy jedynie na to, że rodzice upomną się o tę deskorolkę i uda się to wszystko jakoś odkręcić. O, jesteś wreszcie. Tak się stęskiłaś? No co? Lubię, jak wracasz. Wytłumacz mi to. No ale co to jest? Co to za pudło? Zdaje się, że od ojca twojego dziecka. Co? Paczuszka z pudła. Z pozdrowieniami od Ryżego. Nawet sobie tak nie żartuj. No. Słucham. No co ja mam ci powiedzieć? Prawdę. No jaką prawdę? Kontaktujesz się z Ryżem?
Nie! Niby jak? To skąd wiesz, że to chłopak? Nie mam pojęcia, Adek. No mów, nie kłam, mów co was łączy. No nic! Kochasz go, powiedz. Nie kocham go. Zostaw. Byliście razem, coś musiało was łączyć. No ale ja nie miałam wyjścia, Adek! Straciłem panowanie nad sobą, ale dobiło mnie to, że to naprawdę mogło być dziecko Ryżego i że Patrycja mogła coś do niego czuć. A może jemu chodziło tylko o to, żeby mnie wkurzyć? Przepraszam. Przepraszam cię, ale... Ale co? Przepraszam i tyle. Powinieneś się postawić w mojej sytuacji. Masz 18 lat i wychodzisz z domu dziecka. Bez perspektyw, bez szans, bez nadziei. Ty jesteś z domu dziecka? Jesteś sierotą? Matka mnie porzuciła, jak miałam pół roku. A ojciec? Nic o nim nie wiem. Reszta rodziny też jakoś nie bardzo chciała się mną zajmować. A nie trafiłaś do rodziny zastępczej? Byłam w kilku. Ale zawsze mnie oddawali po paru miesiącach. Dawałam im popalić. No i co? Zostawili cię z niczym po domu dziecka? No prawie. To, co dali, nie starczyło na normalny start w życie. Ryży dał ci więcej, tak? A żebyś wiedział. A jak się właściwie poznaliście? Na imprezie wpadłam w złe towarzystwo. Ryży na pewno nie był lepszy. Ale się wyróżniał. Miał kasę, luz, fajny uśmiech. No, był pewny siebie i obiecał mi lepsze życie. Byłaś z nim? No byłaś czy nie? Chciałam być. Ale on mnie traktował jak przedmiot. To po co się go trzymałaś? No bo mi imponował. I dawał mi szansę. Szansę na co? Na niszczenie ludzi? Dojenie bogatych, tak? Na to szansę? No, tobie łatwo mówić z twojej perspektywy. Ale mi to było wszystko jedno. Chciałam być silna, tak? Byłaś zepsuta do szpiku kości. Zresztą tak jak Ryży. Omamił cię. Jak dziecko. No ale ja nie wiedziałam, że można inaczej. Myślałam, że tak trzeba. Nie rozumiesz? Albo ja ich, albo oni mnie. Tylko, że ja akurat nic ci nie zrobiłem. Nic. Co ci zrobiłem? No, powiedz. Chciałeś ode mnie tylko jednego. Skąd wiesz? Na nie? Ile mam cię jeszcze przepraszać, co? Wybaczysz mi kiedyś? To, co mówiła Patrycja, brzmiało prawdziwie, ale nie wiedziałem, jakie ma zamiary. Musiałem być ostrożny, a nie było to łatwe przy niej. No i przyszła góra do Mahometa. Całe szczęście. Nie rozumiem. Żona nie chciała dać mi śniadania, póki ciebie nie znajdę. I zobacz, co ja muszę jeść. No dobra. Szukałem pana.
No i co, udało ci się wykupić spa dla rodziców? Nie starczyło mi kasy, jak pan mówił. I co teraz robisz? Zależy, czy pan mi pomoże. Najpierw ty musisz mi pomóc. Niby jak? Musimy odkręcić tą sprawę deskorolki. Nie mogę, muszę zostawić więcej rzeczy. Tu mam takiego drona. Tu mam takie fajne auto. A co ty? Wysprzedaż garażową robisz? Nie ma mowy. Nie opchnę ci tego. Proszę. Nie możemy dłużej w to się bawić, bo będziemy mieli razem kłopoty. Nikomu to nie szkodzi. Musimy odkręcić sprawę deskorolki. Nie może pan tego zrobić. Przestało mi się już podobać to bawienie się w podchody. Musisz poważnie porozmawiać ze swoimi rodzicami. Nie będę z nikim rozmawiać. Jak pan mi nie pomoże, to znajdę sobie kogoś innego. Musimy wrócić do Lombardu. Nigdzie nie pójdę. Moment, gdzie? Do Lombardu idziemy, co? Dawaj, chodź. Dawaj. Niech mi pan puści! O, właśnie, to jest ten Lombard, no. Puszczaj! Adek, weź pomóc, to jest ten chłopak od deskorolki. Puszczaj, ratunku! Spokojnie, nic się nie dzieje. Młody, my chcemy tylko wyjaśnić sprawę, nikt ci nie zrobi krzywdy. Spokojnie, chodź, wejdź, porozmawiamy. Spokojnie, proszę się nie niepokoić. Całe szczęście Ziutek znalazł chłopaka. Trochę ostro z nim pograł, ale widocznie nie było innej możliwości, żeby go ściągnąć. W każdej chwili do Lombardu mogą przyjść twoi rodzice i zażądać zwrotu deskorolki, a pana Ziutka oskarżyć o kradzież. Nikt nie przyjdzie, przysięgam. Oni i tak o niczym nie wiedzą. No i właśnie dlatego muszę się z nimi skontaktować, żeby się dowiedzieli. Wszystko popsujecie, cały plan nie wypali. Ale ten plan i tak nie miał prawa wypalić, no. Nie możesz zmusić rodziców do tego, żeby byli razem, tylko dlatego, że ich wyślesz do jakiegoś, nie wiem, spa. Adek, delikatnie trochę, dobra? Brutalna prawda jest najlepsza. Ale coś muszę zrobić. Musisz to wszystko odkręcić. Nic mi nie zrobicie, nic wam nie powiem. Ej, zaraz się znajdzie ktoś, kto nam powie. Ej, łap go! Ziutek, łap go! No łap go! Dzień dobry. No dzień dobry, no... Pani syn nam właśnie zdwiał. Mały wykorzystał chwilę nieuwagi i dał nogę. Nie mogłem go gonić, bo musiałem wyjaśnić sytuację jego matce. A Ziutek i Marzena nie dali rady. Kurde, bele. Jezus! Ziutek, to nie dość, że biegać nie potrafisz, to jeszcze jeździć nie A potrafisz. to trzeba było samemu biec za nim. Co trzeba było? Nie mogłem. Dawaj to. A ja mało co płuc w ogóle nie wyplułem. Dobrze, proszę się nie martwić, my czyścimy dysk, także żadne dane nie dostaną się do kupującego. Dobrze, dziękuję bardzo. Do widzenia. Gdzie jest mój syn? Proszę mi dokładnie wyjaśnić, co się tutaj dzieje. No był tutaj, ale uciekł. Jak to? A co on tutaj robił? Ukradł coś? Nie, wręcz przeciwnie. Sprzedał zabawki, chciał sprzedać. Ale on chyba nie może. Ma niemądrych pomocników. Chciałem pomóc chłopakowi, no. A pani powinna jeszcze mi podziękować, no. Proszę mi wyjaśnić, co się tutaj właściwie dzieje. Pani syn martwi się o waszą rodzinę. O czym pani mówi? Proszę się nie gniewać, ale Alan zwierzył się nam. Ja wiem, że to są wasze prywatne sprawy. To nie państwa wina. A więc jednak on wie, musi to bardzo przeżywać. Ale to dziecko jeszcze nie wszystko rozumie. No może trzeba mu było wytłumaczyć. Oboje z mężem bardzo go kochamy i chcemy dla niego jak najlepiej. Ale to, co jest między nami, nie dotyczy Alana. No, on uważa inaczej. Każde dziecko chce, żeby rodzice byli razem. Tak, to nasza wina. Mogliśmy jakoś inaczej do tego podejść. Wtedy może nie doszłoby do tej sytuacji. No, a nie myśleli państwo o jakiejś, nie wiem, terapii? Na terapię rodzinną jest już za późno. Przepraszam, że zostali państwo w to wciągnięci. No, staraliśmy się pomóc. Może troszeczkę się udało. Może.
Miałam nadzieję, że jakoś się przyczyniliśmy do tego, że ta rodzina dostanie jeszcze swoją szansę. Pół godziny później w lombardzie pojawiła się Regina, która chciała odebrać zastawiony zegarek. Zegarek? Jeszcze pokwitowanie. Dziękuję. Chwileczkę, ale to nie jest mój zegarek. No ale jak to? Proszę zobaczyć. Niby taki sam, ale dedykacja. Najcudowniejszej litce Damian Powieczny Czas. Ja jestem Regina, a to jest jakieś litki. No, ja też od Damiana. Dzisiaj rano wydałam taki sam zegarek. 2 identyczne zegarki, tylko różna dedykacja. Każdemu mogło się pomylić, no ale mieliśmy kłopot. Wszystko się zgadza oprócz dedykacji. Po prostu przez pomyłkę wydaliśmy zegarek tej pani Litce. A ona też nie sprawdziła dedykacji. Ale nasza wina, to my powinniśmy sprawdzać. Tylko że to jest prezent od mojego chłopaka. Ja mu nie powiedziałam, że go zestawiałam, a poza tym nic mu nie mówiłam, a to jest dla mnie bardzo cenne. No dobrze, spokojnie, zaraz to odkręcimy. O, dużo dzisiaj tych spraw do odkręcania. Sami państwo przyznają, że to jest dziwne. Pomyłka. No tak, no bo kto by się spodziewał, że 2 identyczne zegarki będą miały podobny grawerunek z imieniem tego samego faceta. Spokojnie, ja zadzwonię do tej pani Litki i ona na pewno się zjawi. Na pewno też jej będzie zależało, żeby odzyskać zegarek z właściwą dedykacją. Pani Lidia powiedziała, że pojawi się w lombardzie w ciągu pół godziny. Pani Reginie zależało, żeby sprawę wyjaśnić, więc postanowiła zaczekać. Ale on jeszcze nie wrócił? Szukałam go po wyjściu z lombardu i nic. Ja też zaglądałem do jego ulubionych miejsc. Pytałem kolegów. A może boi się wrócić do domu i szwenda się gdzieś po mieście? Tylko żeby nic głupiego nie strzeliło mu do głowy. Alan, synku. Wszystko już wiemy. To miała być niespodzianka. Wiemy, kochanie, to wspaniałe, co próbowałeś zrobić. To co, będziecie razem? Myślisz, że ktoś jeszcze kupi taki Discman? No jasne, że tak. To jeszcze tak do końca nie wyszło z mody. A poza tym dźwięk jest dużo lepszy niż w MP3. Może ty go kupisz? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie zegarka. Tak, to ta pani była dzisiaj rano. Spieszyłam się i do głowy mi nie przyszło, żeby sprawdzić dedykację. Dopiero po pani telefonie zerknęłam. Regina. Dziwne. To ja jestem Regina. I też ma pani chłopaka Damiana? Narzeczonego. Gratuluję. Który daje swoim ukochanym takie same tanie zegarki, podróbki. Pani też nie jest złoty? Ma pani zdjęcie tego swojego Damiana? Oczywiście. Ten sam! Łajdak. Co teraz zrobimy? Jak to co? Dzwonimy do niego. Patrycja? Przyjedź szybko, Adek. No ale co się stało? Szybko, błagam. No dobra, zaraz będę. Ja muszę zniknąć na chwilę, coś się stało. Co? Adek nawet się nie wytłumaczył, tylko popędził do Patrycji. Zostawił mnie samą w lombardzie, a zanosiło się na kolejną aferę. Przecież się kochacie. Miłość czasem trwa krócej, a czasem dłużej. U nas po prostu wygasła. Czy teraz się nienawidzicie? Skąd ci to wyszło do głowy? Skoro się nie kochacie. Gdy miłość się kończy, nie oznacza to od razu, że zamienia się w nienawiść. A dlaczego nie możecie być dalej razem? Tak się nie da. Uwierz nam. Ale to, że między nami nie ma już miłości, nie oznacza, że nie kochamy ciebie. To co teraz zrobicie? Każdy pójdzie w swoją stronę. A ja?
Ustaliliśmy, że zostaniesz z mamą. A co z tobą? Nie zniknę z twojego życia. Nie martw się. Będę cię odwiedzał, zabierał na weekendy. Wszystko będzie po staremu. Nic nie będzie po staremu. Nie rozumiem, dlaczego mam coś zmieniać, jeśli jest dobrze. Synku, podjęliśmy już decyzję. To szkoda, że nikt mnie nie zapytał o zdanie. Cześć, kochanie. Co robiłaś tutaj w Lombardzie? Dlaczego chciałaś się akurat tutaj umówić? Spokojnie, zaraz ci wszystko wytłumaczę. Proszę, dla ciebie. Tylko jeden? Nie rozumiem, chciałabyś dostać 2? Przydałby się drugi, bo Litka będzie niepocieszona. O czym ty mówisz? Coś nie tak? Od przybytku głowa przecież nie boli. To jakieś nieporozumienie, a wytłumaczenie jest przecież banalne. Tak banalne jak twoje dedykacje? Oszukałeś nas, ty cholerny kłamca! Dlaczego nas zwodziłeś? Na co ci to przyszło? Po co te kłamstwa o miłości? No, możecie mi nie wierzyć, ale moje uczucia były szczere. Tak? U jednej i u drugiej? Nic nie poradzę. Zakochałem się w 2 kobietach naraz. Biedny ty. O, możesz jeszcze nad sobą poużalać. A co, może mam cię jeszcze przytulić? Możecie mi nie wierzyć, ale moje uczucia były prawdziwe. Tak, jak prawdziwie złote były twoje zegarki. Są w Lombardzie, możesz je sobie odebrać. Obserwowałam całą sytuację przez okno. Nie było aż tak źle. W sumie facetowi się upiekło. Moim zdaniem powinien solidnie oberwać. Zabieraj się stąd, Migusiem, nie mam czasu. Nowi lokatorzy czekają. Ej! Co się dzieje? Co się dzieje? Nie widzi pan, że dziewczyna jest w ciąży? No to co, że jest w ciąży? To mam mieszkać sobie za darmo w moim mieszkaniu? No nie, ale niech pan się nie zachowuje jak świnia, no. Jak świnia? Panie, nie obrażaj mnie pan. Prawo jest po mojej stronie. To jest moje mieszkanie, nie płaci czynszu, mam prawo ją usunąć. Ale pan nie ma prawa nikogo wyrzucać na bruk, tym bardziej kobiety w ciąży. Nie obchodzi mnie to. Do widzenia. Grzecznie, dobrze? Grzecznie to już było. Wypieprz***cie. Zostaw to. Zostaw mnie pan! Pan narusza moją nietykalność cielesną. Zadzwonię po policję zaraz. Ile jesteś mu winna? 3000. Dobrze. Dziecko się jeszcze nie urodziło, a ja już musiałem łożyć na matkę. No 3000 to kupa kasy, no ale przecież nie mogłem tego tak zostawić. Ile za te zegarki? Te złote? One nie są złote, tylko tak wyglądają. Wiem, nie trudno było to odkryć. One już ich nie odbiorą. A panu są jeszcze do czegoś potrzebne, tak? Zna pan jakieś inne litki albo reginy, którym można dać taką dedykację? Wymieni się wieczko i po sprawie, tak? Pan powinien sobie wymienić wieczko, ale w głowie, bo z pana jest kawał drania. Wyluzuj, kobieto. O co ci chodzi? Nie mogę panu sprzedać tych zegarków. Są zastawione. Proszę przyjść po wygaśnięciu umowy. Uszom nie wierzyłam, że można być tak bezczelnym. Nie miałam zamiaru ułatwiać mu tego ohydnego procederu, który uprawiał. Kochanie, zjesz z nami, czy tutaj u siebie? U siebie. Dobrze. Proszę. Zobaczysz, wszystko się ułoży. Mhm. Proszę bardzo. 3000. Nie można było tak od razu? Adek, ale wiesz, ja nie mam ci z czego oddać. Ja jestem kompletnie spłukana. Naciągnęłaś tylu bogatych kolesi i teraz nie masz kasy? Ryży mi wszystko zabrał. O, to faktycznie wzór do naśladowania. Słuchajcie, zostawcie sobie może te pogawędki na ulicę. Słucham? Przecież zapłaciłem panu. To były zaległości. Umowa została wypowiedziana w trybie natychmiastowym. To już koniec, do widzenia. Co? To gdzie ma teraz dziewczyna się podziać? Pod most ma iść? No gdzie, pytam? Panie, jak pan jest dla niej takim dobrym sponsorem, to może pan jej jakiś hotelik wynajmiesz.
Koleś grzebał w bombie i nawet o tym nie wiedział. Miałem ochotę wepchnąć mu tę kasę do gardła, no ale musiałem się zająć Patrycją. Może to po prostu był zły moment. Dobrze wiesz, że nigdy nie ma dobrego momentu. Ale sposób, w jaki się dowiedział. Lepiej teraz poczekać. Postaramy się go jakoś na to przygotować. Cześć, kochanie. Nie ubierasz się do szkoły? Nie zdążyłem, chciałem wam coś dać, obojgu. A co to takiego, że aż nie może poczekać? Matko, przecież to kosztowało majątek. Skąd wziąłeś pieniądze? Wykradłem ci kartę kredytową i zapłaciłem. Alan. Przepraszam, ale musicie tam pojechać, proszę. Spróbujcie chociaż. Wobec trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Patrycja, Adrian postanowił zabrać ją do swojego mieszkania. Hej, No cześć. Jak się spało? dobrze, To świetnie. Jak się dzisiaj czujesz? O wiele lepiej. Dzięki. Wczoraj to nerwy, wiadomo. Przepraszam. Za co? Za to, że zwaliłam ci się na głowę. Nie chciałam robić problemu. Dobra, nie ma o czym gadać. No jest. Tak mi pomagasz. A ja w ogóle na to nie zasługuję. Dobrze, o czym ty gadasz, dziewczyno? No, Dobrze wiem. I ty też wiesz. daj spokój, ty jesteś w ciąży, niedługo rodzisz. Muszę ci zapewnić dobre warunki. No, nie mogę pozwolić na to, żebyś urodziła miesiąc przed czasem albo coś takiego. No przeze mnie musisz spać na kanapie. Ale jest okej. Chociaż i tak trzeba ci coś znaleźć. No tylko kto za to zapłaci? Ja nawet nie mogę pójść do pracy z takim brzuchem. Może pójdę do domu samotnej matki. Ej, nie jesteś żadną samotną matką. No ale chyba już niedługo będę. Nie? Rozwalała mnie co chwilę. Brała mnie na litość. Nie wiem, czy świadomie, czy nie. Czy to była gra, czy prawda. No, kogo to moje smutne oczy Dzień widzą? dobry. Cześć. Szukałem pana. To znalazłeś, ale dzisiaj nie mam czasu na żadne numery. Chciałem podziękować i przeprosić Ale za co? za kłopoty. Tam. Zastanawialiśmy się wszyscy, jak poradzić sobie z rodzicami. Prawdę mówiąc, trochę się martwiłem. Niepotrzebnie. Wykupiłem im ten weekend poprzez internet. Kogo tym razem naciągnąłeś? Można powiedzieć, że mama sama sobie zafundowała ten wyjazd. Zapłaciłem jej kartą. Nie widzę tu powodu do zadowolenia. Bez wiedzy matki użyłeś jej karty. Powinieneś natychmiast ją oddać. Oddałem. Już do niczego mi nie jest potrzebna. Ważne, że jadą. No a co będzie po powrocie? Będzie fajnie. A jeśli nie? A jest pana pesymista. Oj, przecież ja tobie kibicuję, jak nikt inny. Tak, ale pan nie wierzy. No, zobaczymy, jak to będzie. Oby ci się udało, tak jak sobie postanowiłeś. No, trzymaj się. W następnym odcinku klient przynosi do Lombardu drapak dla kota. Wie pan, to jest towar luksusowy. Wśród naszej klienteli nie wiem, czy da się kogoś znaleźć chętnego. Marysia zostaje zatrzymana przez policję. Znaleźliśmy ją w jednej z tych opuszczonych fabryk na obrzeżach miasta. To już nie można spotykać się z kolegami? Za to też aresztujecie? Tajemniczy mężczyzna szantażuje Monikę, narzeczoną Jurka. Puść do boli. 5000 dziś do wieczora, albo koleś się wszystkim dowie. Angelika z Marysią udają się na widzenie z Jackiem. Mam prawo być z tatą. Ale... Żadnego ale. Przed córką nie mam tajemnic. A jak ty masz coś do powiedzenia, to mów. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.